Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się karasiem srebrzystym, a jedną z jego dziwnych takich cech, jak my pamiętacie, mówimy o karasiu srebrzystym, nie mylcie z karasiem pospolitym. Oczywiście karaś srebrzysty, karaś pospolity i karaś złoty to są troszkę inne ryby, ale dzisiaj zajmiemy się tylko karasiem srebrzystym. Sprawdzam, czy się nagrywa, idziemy do studia i opowiem Wam, jak rozmnaża się karaś srebrzysty. Jest dużo zapytań na temat karasia srebrzystego, o co w tym chodzi, skoro są same samice, jak ten karaś potrafi się rozmnażać w tak dużych ilościach w naszych wodach. Zapraszam do studia. Witam ponownie, jesteśmy już w studio. Otóż, co nam powie Wikipedia? Wikipedia nam mówi tak. Karaś srebrzysty, Carassius gibellius. Carassius gibellius, gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych Cyprinidae. Długo uznawany za podgatunek Carassius auratus gibellius, czyli karasia chińskiego. Oczywiście to nie jest karaś chińskim, Karaś chiński wygląda troszkę inaczej niż ten karaś, który często mówimy na niego, że to jest karaś chiński, a nazywamy go potocznie Japońcem. Gdzie byłeś na rybach? No byłem tam na stawku, same Japońce dzisiaj trącały, same Japońce. Takie były powiedzonka, jak wędkowałem swojego czasu. Jest uważany za gatunek autochtoniczny, czyli autochtoniczny do rzecza Amuru, czyli on naturalnie tam występował i występuje do dnia dzisiejszego w dorzeczu Amuru. Do nas, do środkowej Europy i do wschodniej Europy i środkowej Europy introdukowany był. Introdukowany znaczy przywieziony i wpuszczony, tak? On tutaj nie występował u nas wcześniej, dopiero przywieźli go, prawdopodobnie przywieziony został przez przypadek, tego nie wiemy na pewno, jest tyle teorii, ile ryby mają lat, jest tyle teorii na temat ryb. Gdzie występuje? No oczywiście Europa jest zdominowana przez karasia, chociaż długo na wyspach UK nie było, nie od niedawna, jest lat 50. w UK, karasia zaczęli sobie hodować, oczywiście i występuje na Syberii, zlewiskach Morza Czarnego, Kaspijskiego, Aralskiego i Azowskiego. Musicie wiedzieć, że potrafi przeżyć w wodzie wysolonej, czyli gdzieś przybrzeżne morza, blisko brzegu, gdzieś tam się trzyma, potrafi żyć w takich warunkach. Nie o tym dzisiaj mówimy. Opis podobny do karasia chińskiego, ale inaczej ubarwiony, tak? Zaraz Wam pokażę zdjęcia. Kurde, to nieważne. Cechy anatomiczne, tam budowy między tymi karasiami dzisiaj nie będę poruszał, bo nam czasu nie starczy. Nie ma czasu. Długość przeciętnie do 15-35 cm, masa przeciętnie 1,5 kg. Pamiętajcie, że tutaj jest podana masa przeciętnie 1,5 kg, chociaż karasie dorastają i do 4 kg, zależnie w jakim środowisku, ile mają jedzenia, jaka duża woda. Wiadomo, że w sadzawce nie urośnie, w jeziorach potrafią dochodzić do dużych rozmiarów. Im więcej wody, im większa przestrzeń, tym ryba lepiej rośnie i staje się większa. Na większości obszaru Polski i Europy Zachodniej populacja karasia srebrzystego składają się wyłącznie lub niemal wyłącznie z samic. Rozmnażanie takich populacji odbywa się w drodze genogenezy. O genogenezie za chwileczkę Wam opowiem. Jest jeszcze partenogeneza, ale to mi się wydaje, że kiedyś to jest dziewoludztwo, czyli samice wydawały potomstwo identycznie takie same jak one, bez udziału samców. Albercik, wychodzimy! Pamiętacie? Albercik, wychodzimy? No. Ale my się tym nie będziemy... Tak się uważało wcześniej, jak ja pamiętam, stare materiały
mojego profesora. On nam podawał tam dane z jakichś książek bardzo, bardzo starych. To było dopuszczalne, tak mówiło się o karasiu. Teraz natomiast mówi się o genogenezie. To jest, jak już lepiej się poznało tą biologię tego karasia, mówi się o genogenezie. Zaraz do tego dojdziemy. Składa on przeciętnie około 150 000 jaj. Tarło odbywa się od maja do lipca przy sprzyjających warunkach. Może być nawet koniec sierpnia, może 3 razy podchodzić do tarła. Za chwileczkę o tym sobie powiemy. Jesteśmy właśnie powiem Wam o tej genogenezie, może powiększę, jakby ktoś chciał sobie, bo ja będę mówił w skrócie, ale jeżeli ktoś sobie ogląda i chce więcej wiedzieć, to będzie mógł sobie przeczytać. Genogeneza polega na zaplemnieniu komórki jajowym plemnikiem. Zaplemnieniu, nie zapłodnieniu, pamiętajcie. Plemnik nie przenosi genów do ikry karasia. Odbywa się to przez plemniki ryb karpiowatych, które na przykład w tym samym czasie podchodzą do targu. Uważa się, że karasie srebrzyste nie mają samców, chociaż są źródła, które podają, że co jakiś czas u karasi srebrzystych, mówimy o srebrzystych, pojawiają się samce i te samce istnieją. Gdzieś one tam istnieją. Nie wiem na jakim tym, ja Wam mówię tylko to, co nauka mówi, że jednak co jakiś czas gdzieś w tym się pojawiają samce, które biorą czynny udział w tarle, żeby po prostu wymieszać trochę geny. Tutaj mówimy o tym, jak inne ryby, które występują w zbiorniku z karasiem, potrafią zapoczątkować, może nie przenoszą swoich genów i nie wyglądają, nie są to jakieś, wiecie, takie mutanty typu półkaraś, półpłotka, tylko po prostu rodzą się z tego, jajo jest niezapłodnione, jajo jest tylko tak, jak mam to powiedzieć, po normalnemu. Dajmy na to, jest podrażnione tym plemnikiem, tak? I ono zaczyna się rozwijać, ale w środku nie będzie genów tej ryby karpiowatej innej, takiej jak płotka, leszcz, czy na przykład krąb. Nawet uklejka może występować tam jako taki właśnie bodziec do tego, żeby te jajeczka zaczęły wzrastać. No i oczywiście wylęgnie się potomstwo, wylęgną tylko i wyłącznie samica. Trochę się zapluwam, bo to jest długi temat, a chcę to zrobić szybko w filmiku. Dobrze, polega na zaplemnieniu komórki jajowej plemnikiem, zaplemnieniu. Nie jest donorem informacji genetycznej, to jest to, co powiedziałem, nie wnosi materiału genetycznego. Zapoczątkowuje podziały w komórce jajowej. Ten plemnik zapoczątkuje tylko i nic więcej z tym nie robi, nie? Na północy lądowane pokolenia samicze, właśnie o to chodzi, że tak jak Wam powiedziałem, że populacja samców wynosi prawie 40%, że gdzieś ktoś to kiedyś znalazł, jednak odkrył, że to są, że jednak samce występują. No, także krótko o tym, co Wam powiedziałem. O tej genogenezie, czyli żeby powstały młode karasie srebrzyste, musi być udział mlecza ryb karpiowatych, z rodziny karpiowatych, musi być jednak ten udział. Jednak co jakiś czas odbudowują się karasie faceci, które dochodzi do normalnego zapłodnienia ikry, tak? Z których po normalnym zapłodnieniu ikry będą i mężczyźni,
będą i samiczki, i samce, tak? Ale to co ileś tam pokoleń to ma miejsce, a tymczasem karaś srebrzysty potrzebuje do rozpłodu po złożeniu ikry jednak plemników innych ryb z rodziny karpiowatych. Także to tak w skrócie obalamy mit, że kiedyś tak było, że mówili, że właśnie, że one się mnożą same z siebie, takie dziewoludztwo. Jednak teraz nauka mówi co innego, kiedyś było tak uważane. Karaś pospolity, co błędnie u nas nazywamy karasiem złotym, tam występuje i samiec, i samica. Ale o tym karasiu będziemy mówili, jak zadacie jakieś pytanie, będziecie chcieli o tym wiedzieć. Tutaj tutaj mamy jeszcze o tym karasiu, tak? Proszę bardzo. Tu mamy jak rozpoznać karasia, ale jak tutaj się dostał, no kiedy trafił do Zatoki Puckiej, genogeneza to jest to właśnie, co wam przed chwilą opowiedziałem. No i mówi się, dlaczego jest rybą, jest obcą rybą, bardzo dobrze się rozmnaża, nie? I wytrzymuje bardzo krytyczne warunki środowiskowe. O tych warunkach środowiskowych, jakie karaś potrafi wytrzymać, mało kto wie i nie ma innych gatunków ryb, no prawie, które potrafią mu dorównać, na przykład w wytrzymaniu temperatury wody 40 stopni, albo na przykład przeżyciu w błocie kilku miesięcy i wrzucasz go do wody, on po paru sekundach odżywa i pływa dalej. O tym opowiem wam w następnych odcinkach, jeżeli będziecie chcieli. Jak wyglądają, proszę bardzo, tutaj macie porównanie. To jest karaś srebrzysty, to jest karaś pospolity. Pamiętajcie, karaś pospolity. Jak je odróżnić? Możemy zrobić filmik, jak je odróżnić. Często się zdarza tak, że nawet, tutaj są małe te zdjęcia, że po prostu co niektórzy wędkarze nie potrafią odróżnić karasia, dużego karasia, dajmy na to, dużego karasia srebrzystego od karpia, bardzo, albo złocistego, pospolitego od karpia. Cechy morfologiczne, które możemy się bawić, mogę wam pokazać. Możemy zrobić filmik, jak rozpoznać te karasie. Jak rozpoznać te karasie. Możemy zrobić o tym osobny filmik. Ja wam tylko pokazuję tutaj zdjęcia. Można na przykład po płetwach grzbietowych, można po płetwie ogonowej, można po ilości łusek wzdłuż linii nabocznej, można po na przykład łóżkach występującej pionowo od górnej płetwy do linii nabocznej, można policzyć łuski. Tak można rozpoznawać. A tutaj mamy, proszę, to jest karaś złoty. Także jak mówimy, jak złapiemy, o ja łapałem złote karasie, no to tak jakbyśmy łowili sobie w akwarium albo w oczko wodnym te nasze japońskie czerwone karaski. Największy karaś, jeszcze taka ciekawostka, proszę bardzo, największy karaś, jaki był złowiony, uda mi się powiększyć. Karaś, jaki był złowiony, 2021 rok, Radosław Krawczuk, 4,75 karaś, prawie 5 kg karaś, no to już jest, to jest oczywiście karaś srebrzysty, tak? Karasia ważącego, nikt nie napisał jakiego karasia, wygląda na karasia srebrzystego, największa ryba, jaka była złowiona. No, także myślę, że mit jest obalony, że karasie
rozmnażają się przez dziewoludztwo, aczkolwiek z rybami nigdy nic nie jest wiadomo do końca, także pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Zapraszam Was na inne materiały. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Hej!